Cześć wszystkim. W State of Survival czołgi są istotną częścią Twojej armii, zapewniając wytrzymałość i siłę ognia Twoim jednostkom. Niezależnie od tego, czy jesteś graczem free-to-play, czy średnio wydawaczem, jeżeli można to tak nazwać, zrozumienie, które czołgi należy traktować priorytetowo i jak skutecznie je wykorzystywać, może mieć znaczący wpływ na bitwy. Wideo powstało na życzenie jednego z widzów. Ten poradnik pomoże zadecydować Ci, które modele rozwijać i wyjaśni, dlaczego dopasowanie czołgów do lidera rajdu jest kluczowe. Na początku czołgi dla graczy free-to-play. Gracze free-to-play powinni skupić się na czołgach, które są opłacalne i łatwe do ulepszenia. Te czołgi mogą nie mieć najwyższych statystyk, ale są niezawodne i można je rozwijać bez wydawania prawdziwych pieniędzy, dużych pieniędzy, trzeba przyznać. Na początku może podstawowe czołgi, czyli jednostki piechoty. Na początku gry jednostki piechoty Inferno Striker Mk1 powinny działać jako Twoje podstawowe czołgi ze względu na ich zrównoważone statystyki i niskie wymagania dotyczące zasobów. Są znacznie tańsze w ulepszaniu niż czołgi drugiej generacji, gdzie mamy rozgraniczenie na czołgi do formacji oporu, kontroli i berserkera. Po drugie, skup się na ulepszaniu piechoty, aby zwiększyć jej wytrzymałość, zdrowie i odporność na otrzymywane obrażenia. Inferno Striker Mk1 jest niezbędny do gry PvE, takie jak eliminowanie zainfekowanych hord, wysyłając jednego tylko żołnierza, co przyspiesza czas wymagany na wykonywanie codziennych zadań z radaru. Taki mały bonus. Ale ma też realny wpływ na walki w wydarzeniach chociażby takich jak ścieżka wody. No i po drugie, pojazdy dla łowców. W miarę postępów pojazdy dla łowców stają się solidnym wyborem dla graczy free-to-play. Oferują lepszą zabójczość i są skuteczne zarówno w bitwach PvE, jak i po mniejszych bitwach PvP. Priorytetem jest ulepszenie Skyfall Mk2 ze względu na jego umiejętność zadawania obrażeń pierwszemu rzędowi wrogich oddziałów. Wspierany przez Strikera Mk1 powinien być bardziej wytrzymały w walkach i po prostu przetrwać dłużej. Mam też taką małą propozycję dla graczy, którzy troszeczkę wydają. Więc ci, którzy wydają na grę jakąkolwiek sumę pieniędzy, mają przewagę w inwestowaniu w jednostki premium i szybsze ulepszenia. To nie jest jakaś tajemnica. Ci gracze powinni skupić się na tych bardziej zaawansowanych czołgach, które sprawiają się lepiej zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Tutaj będę również doradzał, aby czołgi, które ulepszacie, pokrywały się z formacją bohaterów, którą ulepszacie jako waszą główną. Ja wybrałem opór i kontrolę. Dlatego też czołg Savage generacji drugiej dla jeźdźców jest świetnym wyborem dla graczy właśnie o średnich wydatkach, średnim budżecie, ze względu na jego mobilność i zdolność do obniżenia obrażeń zadawanych przez oddziały rywali. Te czołgi są szczególnie skuteczne w bitwach PvP i atakach grupowych, czyli rajdach. Ulepszając statystyki Savage generacji drugiej, mówię tutaj o statystykach ataku, podnosząc ich poziom i łącząc je z silnymi bohaterami kontroli, uzyskujemy maksymalizację ich potencjału, ponieważ wtedy zyskują dodatkowy bonus w postaci zwiększonej redukcji obrażeń, jeżeli w marszu wszyscy trzej bohaterowie są przedstawicielami stylu kontroli. W identyczny sposób należy traktować pojazdy łowców. W moim przypadku, będzie to opresor generacji drugiej. To są najlepsze czołgi dla graczy o średnim budżecie, grające stylem kontroli, oferujące wyjątkową wytrzymałość, ale też obrażenia. Te czołgi idealnie nadają się do przeprowadzenia rajdów, ale też obrony swojej osady. Inwestując w te czołgi i zwiększając ich poziom oraz gwiazdki, jednocześnie grając trzema bohaterami stylu kontroli,
sprawimy, że uruchomi się im dodatkowa umiejętność zwiększająca obrażenia zadawane przez ten pojazd. Jak w ogóle czołgi wpływają na wynik bitew? Czołgi odgrywają kluczową rolę w bitwach, pochłaniając obrażenia i chroniąc Twoje delikatniejsze jednostki, takie jak łowcy. Dobrze rozwinięty czołg może zmniejszyć liczbę rannych żołnierzy, pochłaniając właśnie wrogi ostrzał. Czołgi zapewniają, że Twoje jednostki zadające obrażenia przetrwają dłużej w raporcie. Dobrze rozwinięty czołg może zwiększyć skuteczność rajdu. W atakach rajdowych czołgi są niezbędne do przełamywania obrony wroga i zapewnienia zwycięstw. O tym jeszcze za chwilę. Dobrze rozwinięty czołg może zwiększyć taktyczne korzyści. No to teraz, dlaczego współpraca czołgów z liderem rajdu ma znaczenie? W State of Survival koordynacja jest kluczem do wygrywania bitew. Podczas udziału w rajdzie zdecydowanie zaleca się używanie tego samego czołgu co wasz lider rajdu. Zapytacie dlaczego? Po pierwsze, synergia. Używanie tego samego czołgu zapewnia, że wszystkie jednostki w zbiórce, w rajdzie, korzystają z tych samych statystyk i bonusów, tworząc bardziej spójną i potężną siłę. Po drugie, skuteczność. Dopasowanie czołgu do wyboru lidera rajdu maksymalizuje ogólną skuteczność rajdu, zmniejszając straty, zwiększając obrażenia i co najważniejsze, statystyki, a co za tym idzie, zwiększając szanse na zwycięstwo. I po trzecie, strategiczna przewaga. Liderzy rajdu często wybierają czołgi, które uzupełniają ich bohaterów i strategię walki. Dopasowanie się do ich wyboru zapewnia optymalny wkład w walkę. Czyli wniosek? Czołgi są kamieniem węgielnym sukcesu w State of Survival, niezależnie od tego, czy jesteś graczem free-to-play, czy średnio wydającym, czy grasz solo, czy jesteś dołączającym do rajdów. Gracze free-to-play powinni skupić się na piechocie i pojazdach łowców, podczas gdy średnio wydający mogą inwestować w pojazdy piechoty i jeźdźców drugiej generacji, aby uzyskać lepszą wydajność. Zawsze pamiętajcie, aby dopasować wybór czołgu, którym dołączacie, do czołgu lidera rajdu, aby zmaksymalizować swój wpływ w bitwach, czyli pomóc waszemu liderowi. Dzięki rozwijaniu odpowiednich czołgów i koordynacji z sojuszem możecie dominować w walkach i zapewniać sobie zwycięstwo, chociażby w Doomsday Open. Daj mi znać, jeżeli chciałbyś uzyskać więcej. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem.